W ostatnim czasie zrobiło się niesamowicie głośno o sporze między Polską a Czechami w sprawie kopalni w Turowie. Sprawa stała się tym bardziej poważna, że Polska została kilka dni temu ukarana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej karą pieniężną, środkiem tymczasowym, w postaci 500 000 euro dziennie. Z tej okazji postanowiłam przygotować dla Was materiał, w którym zebrałam najważniejsze, tak jak mi się wydaje, fakty w tej sprawie. I pomimo prośrodowiskowego charakteru tego kanału, nie chciałam, aby w tym filmie zawarła się jakakolwiek moja opinia na ten temat. Starałam się więc zawrzeć zarówno argumenty za, jak i przeciw zamknięciu kopalni. Nie chciałam jednak, żeby ten materiał był zbyt długi, więc nie zamieściłam wszystkich stanowisk, wszystkich osób, które się wypowiedziały w tej sprawie, ale mam nadzieję, że udało mi się być obiektywną w tej sprawie. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na materiał. Kopalnia w Turowie znajduje się w zachodnio-południowej części Polski i jest otoczona terenami należącymi do Republiki Czeskiej i Niemiec. Na tym terenie węgiel wydobywa się metodą odkrywkową już od ponad 100 lat, a co roku wydobywa się tam około 8 milionów ton węgla. Kopalnia w Turowie jest bezpośrednio połączona z elektrownią w Turowie, która jest czwartą co do wielkości elektrownią w Polsce i odpowiada za 5% mocy w systemie energetycznym całego kraju. W roku 2020 minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję wydobywania tam węgla do roku 2026, czyli o kolejne 6 lat, choć mówi się o planach wydobywania węgla do roku 2044. 20 września tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek rządu czeskiego nałożył na Polskę karę w wysokości 500 000 euro dziennie za niezatrzymanie działalności kopalni. Kara ta jest tymczasowa i będzie obowiązywać do momentu, w którym zastosowane zostaną postanowienia Trybunału, czyli innymi słowy, dopóki tej kopalni nie zamkniemy. Z dotychczasowych zapewnień władzy wynika jasno, że kopalnia w żadnym wypadku nie zostanie zamknięta, ani że kara nie zostanie przez nas zapłacona. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości wywołała niemałe oburzenie władzy, jak i związkowców związanych z kopalnią. Jeszcze tego samego dnia, kiedy na Polskę została nałożona kara, rzecznik rządu polskiego Piotr Müller tłumaczył w komunikacie prasowym zamieszczonym na rządowym serwisie, że zamknięcie Turowa miałoby negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego milionów Polaków oraz w szerszym zakresie dla Unii Europejskiej, a także, że jej zamknięcie oznaczałoby ogromne problemy dla życia codziennego. Zapewnił on również, że polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Republiką Czeską oraz że respektuje interesy lokalnej społeczności. Prezes spółki PGE, do której należy kopalnia, oczywiście nie zgadza się z tą decyzją i nie zamierza wstrzymywać pracy w Turowie. Z kolei związkowiec Wojciech Ilnicki podkreśla, że działalność kopalni jest skluczowa nie tylko pod względem energetycznym, ale także gospodarczym, społecznym, a nawet zdrowotnym. Jest tak dlatego, że mieszkańcy Bogatyni, czyli miejscowości, która jest podłączona do elektrowni w Turowie, nie mają już pieców w domach zgodnie z polityką klimatyczną Unii, są więc oni podłączeni do elektrociepłowni. Jak tłumaczy Ilnicki, zamknięcie kopalni oznaczałoby, że wiele ludzi zostanie pozbawionych możliwości ogrzania gospodarstw domowych, a także, że lokalne szpitale zostaną odcięte od dostępu do ciepłej wody, więc zamknięcie kopalni wiązałoby się z wydaniem wyroku śmierci na ludzi, którzy albo pozamarzają we własnych domach, albo umrą w szpitalach z powodu zakażeń, co jest tym bardziej niebezpieczne w dobie trwającej pandemii. W sytuacji, gdy kopalnia, elektrownia i spółki obsługujące zostaną zamknięte, pracę straci około 6 000 osób. Dlatego też Ilnicki domaga się, aby działalność kopalni w Turowie trwała aż do wyczerpania złóż, czyli do roku 2044, przy czym podkreśla on, że działalność zostałaby stopniowo zmniejszana i kolejne bloki zostałyby wygaszane. Jak donosi portal Business Insider, PGE w ciągu 5 lat przeznaczyło 90 milionów złotych na działania ograniczające negatywne skutki środowiskowe kompleksu Turów, a nowy blok, który kosztował nas 4 miliardy złotych, jest najnowocześniejszym w Unii Europejskiej. Gdybyśmy zamknęli kopalnię w Turowie, oznaczałoby to konieczność zwiększenia produkcji w starszych blokach węglowych, które są mniej przyjazne dla środowiska. Z kolei Jacek Sasin zapewnia, że Polska wybudowała podziemny ekran, który ma na celu zapobieganie utraty wody pitnej przez naszych południowych sąsiadów. Ostatnią osobą, której słowa tu przytoczę, jest Dawid Czopek, który zajmuje się spółkami energetycznymi. W pewnym sensie zarzucił on naszym południowym sąsiadom hipokryzję, ponieważ podkreślił, że Czechy aż 40% swojego zapotrzebowania na energię pokrywają właśnie dzięki węglowi brunatnemu. Tutaj warto też wspomnieć o elektrowni Chwalecice, która znajduje się w Czechach. Jest to elektrownia działająca tak samo jak ta w Turowie, na węgiel brunatny, a która dostała pozwolenie lokalnych władz na złamanie zasad Unii Europejskiej odnośnie emisji dwutlenku azotu i rtenci. Jak podaje Europe Beyond Coal, tego typu przyzwolenie dla elektrowni Chwalecice przyczyni się do setek przedwczesnych śmierci w ciągu najbliższych kilku lat.
Co gorsza, elektrownia ta jest 5. największym eksporterem energii w Unii Europejskiej i jej wyłączenie wcale nie wiązałoby się z utraceniem bezpieczeństwa energetycznego Republiki Czeskiej. Jest to więc nic innego jak maszyna do robienia pieniędzy na koszt ludzkiego zdrowia i klimatu. Już w roku 2019, kiedy przepowiadano przedłużenie koncesji, przewidywano, że taka decyzja może się przyczynić do pogłębienia konfliktu między Polską a Czechami. Podczas standardowej, prawnej procedury przedłużania koncesji na wydobywanie węgla wpłynęło wiele negatywnych opinii od społeczności lokalnych, naukowców i ekologów z Czech, Niemiec i z Polski. PGE postanowiła więc chwytać się brzytwy i skorzystać z możliwości przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla o kolejne 6 lat, bez względu na krytykę tej decyzji. Spółka skorzystała z prawa polskiego pozwalającego na przedłużenie koncesji na wydobycie bez konsultacji międzynarodowych, łamiąc tym samym prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Do tego decyzja zapadła tuż przed wejściem w życie nowego prawa, które zapewniać ma organizacjom społecznym większy udział w postępowaniach koncesyjnych. Nie należy zapominać o tym, że sprzeciw strony czeskiej miał uzasadnienie w negatywnych skutkach, które odczuwają Czesi mieszkający najbliżej kopalni. Odkrywka zagraża zasobom wody pitnej w miejscowościach położonych najbliżej granicy, a w których mieszka około 30 000 osób. Jest tak dlatego, że pomimo zapewnień Sasina, ekran mający chronić przed utratą wody pitnej jest dopiero w budowie i będzie ukończony dopiero w roku 2023. Oznacza to, że do tego czasu część ludzi mieszkających w pobliżu kopalni może mieć trudności z dostępem do wody pitnej. Problem jest tym bardziej poważny, że Czechy są 3. najmniej zasobnym w wodę krajem w Unii Europejskiej, a sytuacja ta będzie się pogarszać wraz z nasilaniem się kryzysu klimatycznego, do którego przecież spalanie węgla znacznie się przyczynia. Znacznie, ponieważ węgiel ze wszystkich paliw kopalnych wydziela najwięcej CO2 do atmosfery podczas procesu spalania. Negatywny wpływ wydobywania węgla brunatnego na wodę wiąże się nie tylko z odwadnianiem pobliskich ujęć i powstawaniem tzw. lejów depresyjnych. Inną konsekwencją jest zmiana składu chemicznego wód. Wzrasta w nich bowiem zawartość metali ciężkich, pierwiastków promieniotwórczych, obniża się pH wody. W roku 2017 kopalnia w Turowie odprowadziła do wód i ziemi około 100 kg rtenci, która jest szczególnie niebezpieczna przez to, że podlega bioakumulacji, co oznacza, że zbiera się w tkankach żywych organizmów. Oprócz zanieczyszczenia wody, węgiel brunatny przyczynia się także do zanieczyszczenia powietrza. Jest to najbrudniejsze z paliw kopalnych, a emisje zanieczyszczeń powietrza z elektrowni Turów obejmują pyły PM2,5, dwutlenek azotu oraz rtęć. O zanieczyszczeniu powietrza zrobiłam ostatnio osobny materiał, ale przypomnę tylko, że przyczynia się ono do zwiększonego ryzyka udarów, raka płuc, a także wielu innych chorób układu oddechowego oraz układu krążeniowego, a u dzieci przyczynia się do zwiększonych infekcji układu oddechowego oraz zaburzeń rozwoju poznawczego. Wydobywanie węgla brunatnego wiąże się także z osiadaniem gruntu, a to z kolei powoduje utratę estetycznej wartości krajobrazów i pękanie ścian budynków, a to przyczynia się do spadku wartości pobliskich nieruchomości. Z kolei, jak podaje Europejska Agencja Środowiskowa, elektrownia w Turowie została uznana za 2. najbardziej zanieczyszczającą elektrownię w Polsce, a 7. w Europie. Niestety, ale powody do zmartwień mamy również my, podatnicy. Jest tak dlatego, że koszta kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zostaną pokryte przez PGE, czyli spółkę, która czerpie korzyści ze sprzedaży energii, ale przez ludzi, którzy płacą podatki. Nawet jeżeli polski rząd odmówi zapłaty kary, to Unia Europejska może cofnąć część dotacji. Co więcej, jak przeczytamy w komunikacie prasowym zawierającym postanowienie wiceprezes TSUE, państwo polskie nie wykazało w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni w Turowie rzeczywiście zagroziłoby przetrwaniem dostaw energii cieplnej i wody pitnej na tym obszarze. Oznacza to, że albo Polska nie dopilnowała procedur, aby wykazać istotność kopalni w Turowie dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, albo że jej działalność nie jest dla polskiej energetyki niezbędna. Pomimo zapewnień Morawieckiego i Sasina jeszcze sprzed kilku miesięcy Warszawie nie udało dogadać się z Pragą i to właśnie dlatego sprawa skończyła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceminister środowiska Czech, który brał udział w negocjacjach w sprawie Turowa, jasno stwierdził, że Czesi byli chętni na dogadanie się z Polakami w tej sprawie. Faktem jest, że w tym momencie Czesi nie dostaną od nas ani grosza, bo przecież kara, którą nas obciążono, ma wpływać do Brukseli, a nie do Pragi. Polskiej stronie zarzuca się, że podczas negocjacji ponownie otwierane były uzgodnione już wątki umowy, a nawet, że jedno ze spotkań nie odbyło się, gdyż Polacy nie przygotowali odpowiednich dokumentów. Nie jest także wykluczone, że znalezienie kompromisu między Czechami a Polską doprowadziłoby do wycofania skargi przez naszych południowych sąsiadów.
Pomimo tego, że starałam się umieścić jak najwięcej informacji w materiale, to dalej mam wrażenie, że pokryłam zaledwie wierzchołek góry lodowej, dlatego tym bardziej nie czuję się w pozycji, żeby dzielić się swoją opinią na ten temat. Jeżeli jednak Wy macie jakieś dodatkowe informacje, o których ja nie wspomniałam, albo chcielibyście podzielić się swoim zdaniem, to gorąco Was do tego zachęcam i z miłą chęcią przeczytam o tym w komentarzach. Jeżeli materiał Wam się podobał, to czemu by nie udostępnić go osobom, które wątek mógłby zainteresować? A jeżeli nie znacie jeszcze innych moich treści, to gorąco zachęcam Was do sprawdzenia kanału. Tymczasem mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Pa, pa!